Dzień dobry, witamy po weekendzie. Z tej strony Mateusz Lech i Paweł Jeżowski. Paweł ma głos, bo Dzień przed dobry. chwilą mówił, tylko udaje, że słaby. I bez zbędnych przedłużań zaczynamy nasz kolejny codzienny ekonomiczny przegląd. Słuchajcie, przechodzimy na początek do kącika forexowego, walutowego. Macie na dole wyświetlone obecne wartości. No i wygląda, że moskiewska giełda dzisiaj otworzyła się, jeżeli chodzi o giełdę, spadkami. RTS spada, natomiast i pozostałe indeksy giełdowe, natomiast Forex rośnie. Wszystkie waluty rosną. Dolar już przebił 95, on już przebił w piątek, natomiast no, mamy dzisiaj umocnienie, euro powyżej 103, a jeżeli chodzi o juana również. A więc dosyć ważny próg tych 95. Ja wczoraj mówiłem u kapitana dlaczego, ponieważ jeżeli ten dolar dojdzie znowuż do 100, no to należy liczyć się z kolejnymi działaniami rządu rosyjskiego i banku centralnego, o czym już sobie mówiliśmy, co się może wydarzyć. Robimy zobaczymy. zakłady? Robimy zakłady? Ja się Kiedy? nie zakładam na ten temat, bo wiesz co, no oni są proszeni o dobrowolne sprzedaż tych walut. Jak widać, że tak średnio chcą dobrowolnie sprzedawać te waluty. Trzeba będzie Ale no przymusem. coś, wiesz, pamiętasz jak mówiliśmy o tych nawozach, że ich tam przymusili? No Tak. może przymuszą teraz firmy naftowe, no kurczę, tu trudno stwierdzić, wiesz, bo to się trochę odbywa na zasadzie, ktoś do kogoś dzwoni, mówi, no macie tam, może nie towarzyszu już, ale macie coś zrobić z tym. No, więc bardzo No tak. trudno mi tutaj, wiesz, przewidzieć, czy ktoś odbierze telefon, czy ktoś nie odbierze telefonu. Jest na wczasach, To są nie? Tak. trudne dywagacje, tak? Czy ktoś wypadnie z okna, nie? Dobra, Różnie tutaj może bywać. ale wróci. Ale wróci. Tak, słuchajcie, mamy kilka krótkich informacji. Od tych krótkich informacji zaczynamy. A pierwsza informacja dotyczy Heinekena, który już ostatecznie zapowiedział, że nie wróci do Rosji, wydał odpowiednie licencje lokalnym rosyjskim firmom oraz sprzedał wszystkie swoje marki rosyjskim firmom za symbolicznego 1 euro. O co tam chodziło? No tutaj dosyć długo przeciągał się ten proces wychodzenia Heinekena. Nie było za dużo chętnych na zakup jego aktywów, a proces w komisji, można powiedzieć, że tej specjalnej utknął. A więc oni teraz zdenerwowali się i wyszli. Druga informacja, o tym już mówiliśmy, że tak może się zdarzyć, ale teraz mamy potwierdzenie. Mówiliśmy o stopach hipotecznych, no to teraz kolej na stopy kredytu konsumenckiego, gotówkowego. No i mamy najniższe stopy już powyżej 21%. Więc jeżeli ktoś chciałby wziąć kredyt na zakup na przykład kamizelki kuloodpornej, bo jedzie sobie, no to wtedy musi 21% z takim kredytem się liczyć. Mówimy o tych kredytach bankowych, bo chwilówki są droższe. 365 mogą mieć. Tak, znaczy do 365. Tak, Tak, mówię, no, mogą niektórzy mieć. tak. Nie mogą mieć więcej, tak. Jest. Następna informacja bardzo ciekawa. Ministerstwo Rolnictwa żąda wyjaśnień od Nestle w związku z zapowiedzią Nestle podwyższenia cen żywności dla niemowląt. Ministerstwo uważa, że nie ma powodów do wzrostu cen gotowych produktów, ponieważ wszystkie komponenty i wszystkie czynniki mają stabilne koszty i ceny. Zobaczymy jak Nestle się tutaj wypowie. Również w wypowiedzi ministerstwa pojawił się bardzo ciekawy ton, bo zauważono, że nie można wykluczyć ryzyka nieprzyjaznych działań ze strony spółki, ponieważ udziałowcami są przedstawiciele nieprzyjaznego kraju. No i teraz już Nestle nie jest chyba takie fajne, bo jest szwajcarską firmą, tutaj uznano. I To ja ci powiem myślałem, więcej. że tutaj byli fajni. To słuchaj, nie są. za chwilę to Nestle zostanie obarczone
Tym, że w Rosji się rodzi za mało dzieci. No bo te produkty, no i nie pomaga. Tak, Nie? To tak, wiesz, tak, tak. Więc ja już tu widzę, wiesz, kierunek, w którym pójdzie narracja. Że to przez A skoro Nestle. jesteśmy, słuchajcie, przy dzieciach, to masz dosyć ciekawą informację. Tak jest. Natomiast zanim do tego przejdę, gorąca prośba o lajki pod filmem, żeby nakarmić algorytm, o subskrypcję, jeżeli ktoś tego nie robi, aby codziennie słuchać ciekawych informacji z Rosji, choć nie tylko. Dziękujemy patronom i dziękujemy wspierającym kanał. A teraz przechodzę do takiej naszej Koniecznie jedynki zostańcie z nami do końca, na końcu będą też ciekawe informacje. Nie tylko Tak na jest. początku. Tak jest. Czy Putin zmusi dzieci do pracy? I zanim przejdziemy do aktualnych wydarzeń, pozwólcie, że nakreślę krótki rys historyczny. W czasach rządów sowieckich dzieci były widziane jako integralna część procesu budowy socjalizmu i przyszłych nowych ludzi. W związku z tym zachodziła potrzeba angażowania dzieci w różnego rodzaju aktywności, w tym pracę. Praca dzieci była promowana przez władze jako sposób na edukację, kształtowanie dyscypliny i przygotowanie przyszłych obywateli do pełnienia aktywnej roli w społeczeństwie. Pracujące dzieci uczestniczyły w różnych działaniach, takich jak prace polowe, zbiórka zasobów, produkcja w zakładach przemysłowych i gospodarstwach rolnych oraz udział w organizacjach młodzieżowych, takich jak Komsomolska Komsomolska. Komsomolska Wszechzwiązkowa Liga Młodzieży Komunistycznej. W latach 30. Pionierz, którzy wracają, o tym też kiedyś nagramy. W latach 30. XX wieku w ramach planu pięcioletniego dzieci były zmuszane do uczestnictwa w tak zwanych roboczych weekendach, podczas których pomagały w różnych pracach społecznych. Celem było zwiększenie produkcji i wsparcie industrializacji kraju. Jednym z Polski język, trudny język. Zwłaszcza nad ranem. Jednym Tak z jest. kontrowersyjnych aspektów pracy dzieci w ZSRR była praktyka pionierskich budów. Młodzi ludzie byli zobowiązani do budowy ośrodków i obiektów infrastrukturalnych, takich jak mosty, szkoły, domy kultury czy osiedla mieszkaniowe. Choć było to często przedstawiane jako przykład ich poświęcenia dla budowy socjalizmu, praktyka ta była również krytykowana za naruszenia praw dziecka i utrudnianie dostępu do edukacji. Podczas II wojny światowej dzieci również były angażowane w różnego rodzaju prace, zwłaszcza w czasie niemieckiej inwazji na ZSRR. Młodzi ludzie, w tym uczniowie, byli wzywani do wsparcia frontu poprzez pracę w szpitalach, na farmach czy w zakładach produkcyjnych. Praca dzieci w ZSRR była często wynikiem politycznych i ideologicznych celów władz sowieckich. Pomimo tego, że władze starano się to usprawiedliwiać jako formę wychowania i przygotowania do życia w społeczeństwie, oczywiste jest, że praca dzieci poddawana była ideologicznemu manipulowaniu i naruszała ich prawa. Mieliśmy wykorzystanie dzieci oraz indoktrynację w jednym. Po upadku ZSRR i rozpadzie bloku wschodniego wiele z praktyk zostało poddane analizie krytycznej, a prawa dzieci stały się istotnym obszarem ochrony i uwagi społecznej. I teraz przejdźmy do roku 2023 i nowych pomysłów Putina. Prezydent Rosji podjął decyzję o zniesieniu ograniczeń dotyczących pracy nieletnich, aby złagodzić niedobory pracowników, które w gospodarce osiągnęły liczbę szacowaną przez władze na setki tysięcy, a przez nas na ponad 1 milion w różnych dziedzinach gospodarki. Zgodnie z instrukcjami Putina, rząd i Agencja Inicjatyw Strategicznych powinny rozważyć promowanie zatrudnienia i stymulowanie pracy obywateli w wieku 14 lat i więcej. Prezydent sugeruje, że młodzież można zaangażować do wykonania pracy tymczasowej, a firmy zajmujące się tym rodzajem zatrudnienia mogą otrzymywać pewne korzyści. Ponadto należy uprościć proces zatrudniania osób poniżej 18 roku życia. Niedobory pracowników osiągnęły rekordowy poziom od 1996 roku, jak informuje Instytut Gajdara. W lipcu 42% przedsiębiorstw zgłosiło trudności w znalezieniu pracowników, zgodnie z ankietą przeprowadzoną wśród właścicieli i menadżerów. Mobilizacja oraz inne wyzwania, takie jak wysyłanie ludzi na front i emigracja, dodatkowo pogłębiły te problemy.
My mówiliśmy o milionach pracowników z Azji Centralnej, na przykład, które nie przyjechali do Rosji. Sytuacja jest szczególnie trudna w przedsiębiorstwach produkcyjnych, które miały zastąpić import z Zachodu. Brakuje tam około 660 tysięcy specjalistów, zgodnie z danymi udostępnionymi przez pierwszego wiceministra przemysłu i handlu Rosji. Zasoby ludzkie w kraju uległy wyczerpaniu zarówno na poziomie lokalnym, jak i strategicznym, a deficyt pracowników stał się głównym wyzwaniem po nałożeniu sankcji. Mam nadzieję, że rozumiecie, co tu się właśnie wydarzyło. Putin odtwarza nawet w tym aspekcie najgorsze wzory rodem z ZSRR. Paweł, masz coś do dodania? Że to są najlepsze. On uważa, że są najlepsze. Jest innego Tak. zdania niż ty. Przejdziemy sobie, słuchajcie, do następnego punktu. On jest dosyć ciekawy i w sumie wydaje się, że oczywisty. Koniec z preferencyjnymi kredytami dla rolników. Okazuje się, że w związku z podwyższeniem bazowej stopy procentowej przez bank centralny emisja pożyczek uprzywilejowanych w wysokości od 0,1% do 3% rocznie, która głównie była skierowana na zakup mieszkań na obszarach wiejskich, czy na Głubieńce z grubsza, jest tymczasowo zawieszona. I o tym poinformowało w piątek Ministerstwo Rolnictwa. Stwierdzono, że jest to przerwa w pracach tego kluczowego mechanizmu, mająca na celu zmniejszenie odpływu ludności z obszarów wiejskich i poprawienie obecnej sytuacji gospodarczej na tych obszarach. No tutaj ten mechanizm nawet dobrze jakiś czas temu działał. Wydano 120 tysięcy pożyczek tego typu. Program działał od 2022 roku. Nazwa tego programu, oni sobie tak po angielsku nazwali, to jest wiejska pożyczka, a po angielsku Rural Mortgage. I można było uzyskać właśnie kredyt hipoteczny na zakup i budowę głównie mieszkań od 0,1 do 3%. No i tutaj bank nie podaje informacji oraz rząd nie podaje informacji, ponieważ w komunikacie prasowym poinformowano, że środek został podjęty ze względu na wzrost stawki bazowej do 12% i został zawieszony w celu zapobieżenia przekroczeniu zgłoszonych limitów zobowiązań budżetowych. No w skrócie nie ma na to pieniędzy dodatkowych. Jakiś komentarz z twojej strony? Wiesz co, no oby tak dalej. To jest mój komentarz, że trzymamy kciuki za to, żeby tej kasy było jak najmniej. A teraz może zmienimy troszeczkę ten kraj. Ja bym powiedział troszeczkę o USA, która informacja oczywiście łączy się pośrednio z Rosją. Rosja niczym lalkarz pociąga za sznurki i steruje ruchem reżimów. W międzynarodowej układance geopolitycznej Stany Zjednoczone postanowiły poluzować niektóre linki w eksporcie ropy z Iranu, otwierając wrota do większych dostaw surowca do Chin, o czym oczywiście już jakiś czas temu Paweł wspominał. Ta naftowa zmiana wajchy nie tylko ma na celu ukierunkowanie spadających cen ropy i benzyny, ale również wprowadza nowy element do globalnej gry naftowej, osłabiając dostawy rosyjskie do Azji. No i tutaj, kto o tym mówił? Oczywiście Paweł Jeżowski. W kuluarach dyplomatycznych oraz salach negocjacyjnych administracja Joe Bidena i władze Iranu przeprowadziły zacieśnione rozmowy, w których rezultacie doprowadziły do wstępnych porozumień. Porozumienia miały dotyczyć wymiany zatrzymanych obywateli oraz uwolnienie blokowanych 6 miliardów dolarów irańskich funduszy w Korei Południowej, no i właśnie Iranie. Ten delikatny taniec negocjacyjny wydaje się także wpłynąć na spowolnienie programu wzbogacania uranu poprzez Iran. W związku z tym Stany Zjednoczone sukcesywnie łagodzą niektóre z sankcji, które zostały nałożone 5 lat temu przez administrację Donalda Trumpa, co wygaszałoby konflikt wokół porozumienia nuklearnego z Iranem. Ten ruch polityczny zaowocował wydobyciem ropy w Iranie na najwyższym poziomie od momentu, kiedy sankcje wprowadził były prezydent Stanów Zjednoczonych.
Ekspansja ta objęła również dostawy do Chin, osiągając, i słuchajcie, najwyższy poziom od dziesięcioleci. Firmy monitorujące rynek paliwa donoszą, że dostawy ropy do Chin z Iranu sięgnęły nawet 1,5 miliona baryłek dziennie, a inni podają, że jeszcze bardziej odważnie 2 miliony baryłek dziennie. I tu taka mała złośliwość. BRICS wkrótce 3 członków tego sojuszu, gdzie 2 właśnie wykorzystuje słabość trzeciego, dogadując tematy dokładnie tak jak chce tego USA. A dalsza część artykułu przed nami. Niezależnie od tego, czy patrzymy na ceny ropy, czy na geopolityczną grę, dodatkowe dostawy irańskiej ropy przyczyniły się do zmiany dynamiki. Cena ropy wzrosła do $88 za baryłkę Brent od czerwca do sierpnia, jednak spadła po decyzji Arabii Saudyjskiej o cięciach produkcji i ograniczeniach eksportowych Rosji, a powinna dalej rosnąć. Ostatecznie cena ropy ustabilizowała się na poziomie około $84,3 za baryłkę. Dla Chin irańska ropa jest kusząca z uwagi na atrakcyjną cenę, oferującą znaczny rabat w porównaniu do ropy Brent przez Iran. To zagrożenie dla konkurencyjnych odmian rosyjskiej ropy, takich jak Ural, który w sierpniu był sprzedawany po około $70 za baryłkę. Rynek doświadcza zmiany, gdzie irańska ropa staje się konkurencyjna dla innych dostawców, co rzuca nowe światło w globalne relacje handlowe. Analizując ruch tankowców, widzimy spadek dziennej dostawy z Rosji na morzu, który spadł do 2,84 miliona baryłek w ciągu 4 tygodni do 20 sierpnia. W ciągu ostatnich miesięcy dostawy do Azji z Rosji zmniejszyły się o 30%, osiągając poziom 2,5 miliona baryłek dziennie. To kolejny element, który kształtuje nową dynamikę w światowym handlu surowcami. Taktyczne kroki Stanów Zjednoczonych i Iranu otwierają drzwi do nowych możliwości i rywalizacji na rynku ropy. Wsparcie dla Iranu w eksporcie surowca do Chin ma również wpływ na politykę wewnętrzną Stanów Zjednoczonych, gdzie cena benzyny odgrywa ważną rolę. Rozwiązanie tego problemu razem z kontrolą inflacji mogłoby okazać się cennym atutem dla Joe Bidena w jego przyszłej kampanii prezydenckiej. Kreatywna symfonia interesów i strategii na naftowa rewolucja ma jeszcze wiele aktów do zagrania. Paweł, masz coś do dodania? Tak, no ja chciałbym tutaj uzupełnić tą informację na temat tego, co wczoraj mówiliśmy razem z Maćkiem Lisowskim, bo mamy dane z piątku dotyczącej rekordowej ceny paliw. Być może powinniśmy w ogóle dorzucić tą cenę paliw do tego paska dolnego, bo tutaj jeżeli chodzi o cenę benzyny premium 95, to w europejskiej części Rosji ona wzrosła powyżej 72 tysięcy rubli za tonę. I jest to, słuchajcie, historyczny rekord. Nigdy tak drogo nie było, jeżeli chodzi o Rosję. Dokładnie ten dzienny wzrost w piątek był o niecały 1% i cena ukształtowała się na poziomie 458 tysięcy 72,458 tysięcy rubli za tonę i to jest trzeci dzień z rzędu, kiedy ona rośnie i w sumie te wzrosty, jeżeli tak popatrzeć, no one są już od 3 miesięcy. Tak. Wszyscy spodziewają się tego, co nastąpi, albo spodziewają się, albo nie spodziewają się tego, co nastąpi we wrześniu, czyli zdjęcia amortyzatora i tłumika paliwowego. My bardzo dużo na ten temat mówimy, natomiast pojawiło się to w sierpniu też zwyżki takie większe. One wcześniej też były, ale nie aż takie jak tej benzyny. Ta benzyna była głównym powodem zmartwienia, głównie rafinerii. Natomiast pojawiły się również zwyżki, jeżeli chodzi o letni olej napędowy, który również prawie o 1% rośnie w piątek i tu jest cena 66,5 tysiąca rubli za tonę. 92 też o 1%, mamy cenę 63 tysiące za tonę. Opałowy olej 2%. On jest oczywiście tańszy, on kosztuje 33 tysiące za tonę.
No i teraz co rząd robi? Ponieważ ta cena hurtowa, tak jak mówiliśmy już kilkakrotnie, aktualizowała swoje historyczne maksima i w tym i w zeszłym miesiącu, no to rząd nakazał spółkom naftowym zwiększenia sprzedaży paliw na giełdzie. Do tej pory na giełdę większość szła na eksport, tak? Natomiast na ten rynek krajowy i na giełdę szło 12%, nakazał zwiększenie 13%. Ja mówiłem i zarówno wczoraj, jak i w specjalnym live'ie, że to tak naprawdę jest dolewanie benzyny do ognia, tak? Ponieważ problemem jest głównie nielegalny handel paliwami obecnie w Rosji. Słuchaj, Pawle, jeżeli to tak rośnie po 1-2% dziennie, myślisz, że to się zatrzyma w najbliższym czasie? Wiesz co, myślę, że się zatrzyma, no bo będziemy mieli wrzesień. Tutaj w ogóle też będzie ciekawe, bo wydaje mi się, ja akurat to liczyłem, ale mogłem zrobić błąd. Wydaje mi się, że firmy mogą mieć problem, jeżeli chodzi o tłumik paliwowy, bo z jednej strony on za sierpień będzie rekordowy. Chodzi o dopłatę do cen detalicznych, no bo tutaj Tak. powiedzmy połowa ceny na stacji jest dopłacana przez państwo. Czyli to jest ten tłumik. I teraz państwo mówi, będziemy dopłacać nie połowę ceny na stacjach, tylko 1/4. Tak. A więc teoretycznie od września ceny na stacjach powinny pójść w górę, natomiast rząd powiedział, że one nie mogą pójść w górę, Tak. bo firmy muszą zdjąć sobie z marży, bo mają tak wysokie marże i nie ma żadnego problemu. No i przez to te ceny rosną, jak i przez ten nielegalny obrót. Natomiast co się stanie we wrześniu? Wydaje się, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem no to są braki, bo jeżeli rząd się będzie upierał, a firmy nie będą dostawać tej 1/4, co dostawały i nie będą mogły to przerzucić na klientów, no to co? No to będą kombinowały, żeby nie dostarczać tego paliwa na rynek. Już w tym momencie mówiliśmy wczoraj, w 6 regionach brakuje benzyny, a jeżeli nie zostanie to przerzucone na klientów, Regionów to jest moim zdaniem 80 tych regionów kilka. przybędzie. Nie? Regionów jest 80 kilka. Tak. Więc 6 to jeszcze nie jest jakaś katastrofa, ale już No nie, początek. jeszcze, ale wiesz, pokazuje, że to nie jest tylko tak, że tam w jednym mieście, tylko już w poszczególnych regionach, nie? Tak, i podejrzewam, że pierwsze będą odcinane te, które logistycznie najciężej jest dostarczyć tą benzynę, bo ona będzie najbardziej Benzyny, kosztowna. paliwa ogólnie, wiesz? Tak, bo już teraz mieliśmy ogólnie na przykład paliwa. problemy na Tak. południu z koleją. To, co ty mówiłeś, by się nałożyły dwie rzeczy. Tak. Kwestia to te ceny plus jeszcze logistyka. No zobaczymy, jak to będzie. Rząd ma jakieś dziwne pomysły, żeby zmniejszyć eksport, który i tak zresztą mówiliśmy wczoraj spadł drastycznie. I żeby zamiast na eksport, to te firmy wysyłały na rynek krajowy. No tylko, że Ze jeżeli mają do stratą, tego no. dopłacać ze stratą, no to ktoś by był chyba jakimś, nie wiem, no nie wiem. Dla mnie to jest w ogóle niepojęte, co Więc się dzieje. podsumowując, bo przekroczyliśmy 20 minut, wrzesień zapowiada się niezwykle ciekawie. Śledźcie nasz kanał, aby słuchać codziennie informacji z Rosji, bo tam wrzesień naprawdę będzie bardzo, ale to bardzo ciekawy. Ja życzę Wam w takim razie miłego dnia. Dziękujemy wszystkim oglądającym, dziękujemy za subskrypcję. Pamiętajcie o lajkowaniu, pamiętajcie o komentarzach, pamiętajcie, żeby udostępniać nasze materiały. Dzięki, trzymajcie się, cześć. Cześć!